My name is Paul Ladner. I'm the Vice President of Marketing for Flagga Group and UGI International. And I'd like to remind everybody that Jerzy, many, many years ago, started his career as a professor, so he'll administer an exam at the end of our talks. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paul Ladner, jestem wiceprezydentem do spraw marketingu. Cieszę się bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że mogę być tutaj z Państwem i zanim zacznę, może jeszcze nadmienię, że Pan Jerzy Szablewski był kiedyś profesorem, więc wszelkie pytania proszę mocno je przemyśleć, zanim Państwo zadacie, żeby były cenne. I'd like to, before I start, just talk a little bit about this truck in the picture on the slide. We were in a little bit of a dilemma. One of our drivers took this picture while he was on the road. And if you look in the cab, you'll notice there is no driver because he stopped the truck on the road in a beautiful setting, walked out of the truck, put the brakes on, put the blocks down so the truck was sat there safe on the road, but then took the picture. Chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli teraz na samochód, który jest widoczny na slajdzie. Jak widzicie Państwo, jest naprawdę ładne zdjęcie, ale mieliśmy trochę problem z tym zdjęciem, ponieważ jak Państwo zobaczą, w szoferce nie ma kierowcy. Kierowca wysiadł z pojazdu, zaciągnął oczywiście hamulec i zrobił zdjęcie w pięknej scenerii, jednak jak Państwo widzą, kierowcy na zdjęciu nie ma. So we weren't quite sure what to do. We certainly enjoy the picture. It's a beautiful picture, and it represents our business quite well. But at the same time, stopping the truck on a road on a snowy day and leaving the truck is probably not a good idea. I nie wiedzieliśmy, co zrobić z tym zdjęciem. Oczywiście to zdjęcie dobrze przedstawia, kim jesteśmy i co robimy, ale z drugiej strony pozostawić tak duży samochód na ośnieżonej drodze zimą, bez kierowcy, no nie jest to bezpieczne na pewno wyjście. So his supervisor wrote a letter of reprimand for his file and explained to him that this was not the safe thing to do. And the CEO of the Flagga Group gave him an iPad in thanks for this beautiful picture that we use quite often. I w wyniku tego jego przełożony napisał oświadczenie w tej sprawie, a kiedy doszło to zdarzenie do prezydenta grupy Flagga Group, dostał iPada w podzięce za to, że możemy jego zdjęcie tak sukcesywnie wykorzystywać przy naszych prezentacjach. So I'm going to speak about two main subjects. I'm going to speak about LPG trends in Europe and a little bit about organic growth. Specifically, I'm going to talk about off-grid demand. And when I say off-grid, that means beyond the natural gas grid. Skupię się w mojej krótkiej prezentacji na dwóch rzeczach. Przede wszystkim będę mówił o trendach w sektorze LPG w Europie i drugi punkt to będzie rozwój organiczny. Najpierw może zacznę od tak zwanego zapotrzebowania spoza sieci. I'll speak a little bit about some new applications on the market in Europe, some of the products and offers that the Flagga Group and AmeriGas, being part of the Flagga Group, offer, and then a little bit about the regulatory environment in Europe. Później przejdę do nowych zastosowań, jakie obecnie możemy zaobserwować na rynku w Europie i do produktów, jakie oferuje firma AmeriGas, a także wspomnę o ramach regulacyjnych w Europie. Don will speak more about UGI's growth in Europe, but just to explain a little bit, AmeriGas is part of the Flagga Group. The Flagga Group is part of UGI and is the countries represented here in red. We started in the late 1940s in Vienna, Austria, and has expanded to 11 countries in Central, Eastern, and Northern Europe since then. AmeriGas jest częścią Flagga Group, a Flagga Group z kolei jest częścią UGI. Widzą Państwo teraz na czerwono
kraje, w których flaga grup jest obecna. Zaczęliśmy w roku 1900, w późnych latach 40. we Wiedniu, a obecnie jesteśmy obecni w 11 krajach w Europie. Okay, to speak a little bit about off-grid demand for gas beyond the natural gas grid. If you look at a 10-year trend of LPG sales or LPG volumes throughout Europe, you'll see that it's quite stable. The difference is that some of the more traditional segments, as Jerzy said earlier in his presentation, namely the cylinder segment, has seen a slight decrease in volume sales over the past 10 years as the natural gas grid expands. Jak spojrzą Państwo na ten wykres obrazujący sytuację z ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o sprzedaż LPG, zobaczcie Państwo, że ten trend jest w miarę stabilny, ale zobaczycie też Państwo, że nastąpił spadek, jeżeli chodzi o sektor butli gazowych i jak już Jerzy mówił, przez ostatnie 10 lat jest to spadek, ale jest to w miarę niewielki. Meanwhile, autogas over the past 10 years has expanded in popularity and taking up some of the volume losses from the cylinder segment. So overall, the LPG sector volumes over the past 10 years have remained quite stable. W tym samym czasie wzrosła popularność autogazu, więc można ogólnie powiedzieć, że gaz LPG utrzymuje się na stabilnym poziomie i trend jest również stabilny. Now, of course, we like to look out into the future to try to predict what the trend in our industry will be. And there was a study done using a system called primes. And if I can read that last sentence there, it says that this prime system suggests that LPG could make a significant contribution to the pursuit of Europe's energy objectives by displacing a significant share of liquid and solid residential fuel between today and 2030. I oczywiście, jak każda firma, chcemy wiedzieć, co mniej więcej może wydarzyć się w przyszłości i takie badanie zostało przeprowadzone przy użyciu Primes, takiego narzędzia do określania scenariuszy energetycznych. Jeżeli mogę zacytować ostatnie zdanie, wskazują badania, że LPG może przyczynić się do szybszego osiągnięcia energetycznych celów w Europie poprzez zastąpienie nim do końca 2030 roku dużego udziału paliw stałych i płynnych. Specifically, that refers to heating oil as a liquid fuel and coal as a solid fuel. W szczególności tutaj chodzi o olej opałowy i węgiel. If we look at Poland, this is a graph of Poland's energy usage, primary energy usage. You'll see that the LPG sector overall, including autogas, makes up 1.7% of the overall energy demand in 2011, compared to coal at 45.5%. Now granted, much of that is used to generate electricity. However, there's still a lot of coal used in private residences and in businesses in Poland. Jeżeli spojrzą Państwo na wykres na popyt poza siecią gazową, zobaczycie Państwo, że LPG stanowi zaledwie 1,7% całkowitego zapotrzebowania na energię w Polsce. I dominującym sektorem jest tutaj węgiel z wynikiem 45,5%, który jest używany zarówno w domach, jak i w wielu firmach. Additionally, you see a lot of oil here. 18% is oil. So there's, when you look at LPG at 1.7%, and you consider that LPG is the cleanest of the fossil fuels, there's a significant growth potential for our industry here in Poland. Widzicie Państwo również, że paliwa płynne stanowią 18,4% zapotrzebowania, głównie tutaj chodzi o olej opałowy. I jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że LPG jest jednym z najczystszych źródeł energii, to zdajemy sobie sprawę, że w tym sektorze jest naprawdę duży potencjał rozwojowy. There's several new applications that are on the market in Europe, specifically to help in that demand. But if we look at a house of 2015, you already see increases in energy efficiencies in homes in Poland and in Europe through improved isolation, improved windows, but you'll begin to see improved energy efficiency
through the heating device. And this picture shows something called MCHP, which is micro combined heat and power, which is where you're heating hot water, but also generating electricity at the same time. Jak spojrzycie Państwo na następny slajd, widzicie Państwo tutaj nowy dom w 2015 roku. Czym będzie się on różnił od obecnych domostw? Na pewno tym, że będzie miał lepszą izolację cieplną. Na pewno będą też lepsze okna, ale i będą też bardziej efektywne urządzenia grzewcze. I na tym rysunku widzą Państwo też tak zwaną mikrokogenerację, czyli MCHP, która umożliwi lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii w domu. Agricultural uses for the product for LPG continue to expand. At the top we have a steam weed eater, something that gets rid of the weeds using steam. At the bottom we have a propane-powered grain dryer. LPG znajduje coraz więcej zwolenników w rolnictwie, jest ono coraz częściej używane w sektorze rolnictwa. Na tym slajdzie macie Państwo przykład osuszacza do różnego rodzaju zbóż. The center picture is a drawing of a heat pump, but it's a gas-powered heat pump. That means that the pump itself runs on gas while the heating or the cool air is brought from ground source. I w samym środku slajdu po prawo macie Państwo zobrazowaną pompę ciepła, która jest zasilana gazem LPG. AmeriGas and the Flagga Group offer many different products, and we have offers to meet the demand in these applications. One we do here in Poland, and it's done as well in France, Czech Republic, and Austria. It's something called a piped network. AmeriGas i Flagga Group mają bardzo dużo produktów do zaoferowania swoim klientom. Produkty te znajdują już zastosowanie nie tylko w Polsce, ale także we Francji, w Czechach czy w Austrii. I jednym z naszych produktów są sieci gazowe, które Państwo widzą na tym slajdzie. As you can see in the graphic, when a new home development is being built, we would place the tanks, larger tanks, somewhere beyond the development, and then run pipes to each individual home, so that it would be just like a small natural gas system. Na tym slajdzie po prawo widzicie Państwo rysunek, kiedy budowane jest nowe osiedle, duże zbiorniki byłyby umieszczone poza osiedlem i z tych zbiorników do każdego domu doprowadzona by była sieć z gazem. Advantage to the customer is that they get gas where there is not gas available. They don't have to have a tank in the garden. And if natural gas ever does expand to that development, it's quite easy for them to hook up, and then the consumer can become a natural gas consumer. Zaletą jest na pewno to, że można używać gaz, gdzie nie ma naturalnego dostępu chociażby do gazu ziemnego powietrza, a po drugie zbiornik z gazem nie znajduje się w ogródku, czyli po prostu lepiej to wygląda. We've been quite successful in several countries already converting heating oil users to LPG. LPG, again, like I said, is a cleaner fossil fuel. Odnieśliśmy sukces w wielu krajach, jeżeli chodzi o namawianie klientów, którzy byli przekonani do użytkowania tylko i wyłącznie oleju opałowego, żeby jednak przeszli na LPG. Besides the environmental impact, there's also a fairly substantial cost saving for customers to switch from heating oil to LPG. Poza następującym faktem, iż LPG jest najczystszym obecnie dostępnym źródłem energii, chodzi też po prostu o oszczędność, jaką może uzyskać klient. In Poland, you'll see this cylinder here, which is our 11 kilogram mixed cylinder, the AmeriGas cylinder. W Polsce najbardziej popularne są te butle gazowe, ważą one 11 kg. 11 kg gazu jest w środku. Well, in many other countries, we offer different sizes and style cylinders based on customer demand, and it would be something that we would certainly consider doing here in Poland in the near future as well. W innych krajach oferujemy inne butle gazowe w zależności od zapotrzebowania i
możemy też zaoferować różne butle gazowe w Polsce. Finally, I'd like to talk a little bit about the regulatory environment in Europe. Over time, the regulations from country to country are becoming more standardized, and the enforcement of these regulations is becoming more standardized. Chciałbym teraz powiedzieć krótko coś na temat ram regulacyjnych w Europie. W ciągu ostatnich lat zauważyliśmy, że ramy regulacyjne w każdym państwie są mniej więcej podobne. Następuje taki proces ustandaryzowania wszelkich praw. For example, in many countries in Europe, you can buy autogas at a petrol station and fill the car yourself. And until just recently in Poland, you were not allowed to do that. But due to a successful lobbying effort by the POGP, the Polish Gas Association, they were able to convince the governments that it's certainly safe and a viable alternative for a consumer here in Poland who uses autogas to fill their own car at the station. I taki prosty przykład. W wielu krajach Europy można zatankować samochód używając LPG samemu. W Polsce parę lat temu jeszcze było to niemożliwe. Rząd na szczęście dał się przekonać, że jest to jak najbardziej możliwe, jest to bezpieczne i warto, aby klienci sami napełniali zbiorniki samochodów gazem. So 3 main points to wrap up. First, off-grid LP gas demand over the past 10 years has been quite stable. And given the environmental properties of LPG, we expect that LP gas demand off-grid will increase over the next 5 years. I jeszcze 3 punkty takie na zakończenie. Przez ostatnie 10 lat zapotrzebowanie na LPG było względnie stałe, jednak mam nadzieję, że przez następne 5 lat zapotrzebowanie to znacznie wzrośnie. There are many new applications offered on the European market that will help meet this demand and that help consumers operate more efficiently and save money at the same time. Na rynku pojawi się bardzo dużo nowych sposobów zastosowania LPG i dzięki temu na pewno zwiększy też zapotrzebowanie i zadowolenie klientów. And finally, the UGI group of companies offer unique products and services, including AmeriGas Polska, to help meet this consumer demand. W końcu firmy należące do grupy UGI, w tym AmeriGas, oferują unikalne produkty i rozwiązania, które na pewno przyczynią się do tego, że zapotrzebowanie to wzrośnie. Dziękuję bardzo.